Drogi widzu, jeśli film Ci się spodoba, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw lajka pod tym filmem oraz napisz komentarz. Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Boruś. W poprzednim filmie omówiliśmy sobie historię województwa warmińsko-mazurskiego. Był to 5. odcinek z serii o historii województw Polski. Dzisiejszy film będzie ostatnim filmem z serii o historii województw i będzie dotyczył województwa śląskiego. Na koniec wstępu przeczytam zwycięski komentarz ostatniego tygodnia. Jego autorem jest użytkownik Alina Polus, która napisała: odpowiedź na pytanie to Kraina Tysiąca Jezior. Wybrałem ten komentarz za odpowiedź na pytanie z poprzedniego odcinka, czyli jaką krainą są Mazury. A teraz przejdźmy do odcinka. Województwo śląskie jest położone w środkowo-południowej części Polski. Jego powierzchnia wynosi nieco ponad 12 000 km², a na jego terenie mieszka około 4,5 miliona mieszkańców. Jego stolicą są Katowice, miasto będące niegdyś ośrodkiem wydobycia węgla i miejscowością zamieszkaną przez górników, a obecnie będącą jednym z największych miast w Polsce. Ale jak toczyło się życie Ślązaków na przestrzeni 1000 lat i jaka jest historia województwa śląskiego? Zaczynamy omawiać historię tego województwa, gdy powstawało państwo polskie. Wówczas, w drugiej połowie X wieku, polscy wojowie podbili i zajęli tereny dzisiejszego województwa śląskiego. Teren ten należy do Polski do roku 1038, gdy cały region Śląska zostaje podbity przez Czechów. Trwa to do roku 1050, gdy Polska odzyskuje ziemię śląską. Potem, po rozbiciu dzielnicowym w roku 1138, Śląsk jest pod panowaniem Władysława II Wygnańca. Następnie w roku 1241 Śląsk został najechany przez Mongołów. Podczas tego najazdu na terenie Księstwa Śląskiego pod Legnicą odbywa się bitwa pomiędzy wojskiem księstwa Henryka Pobożnego, rządzącego na Śląsku, a armią mongolską, w której ci drudzy wygrywają. W konsekwencji Śląsk został splądrowany i zniszczony. Po kilku dekadach cały Górny Śląsk znowu zostaje odłączony od Polski i zajęty przez Królestwo Czeskie. Jest tak aż do roku 1556, gdy austriaccy Habsburdzy zajmują całe Królestwo Czeskie i w tym Śląsk. Taki stan rzeczy trwa bez zmian aż do roku 1742, kiedy Królestwo Prus zdobywa cały Śląsk. To w okresie panowania Prus rozwinęło się na Górnym Śląsku górnictwo i stworzono wiele kopalń. Co ciekawe, Prusy, a później Niemcy władają tym terenem aż do końca II wojny światowej, chociaż po drodze tracą część tego terytorium, co jest spowodowane 3 powstaniami śląskimi Polaków na Górnym Śląsku. W ich konsekwencji komitety plebiscytowe z Wielkiej Brytanii i Francji przeprowadzają plebiscyt na Górnym Śląsku. Wynika z niego, że największe miasto w regionie i jego stolica, czyli Katowice oraz Królewska Huta, która dziś nosi nazwę Chorzów, zostają przyłączone do II Rzeczpospolitej w roku 1922. Plebiscyt byłby jednak całkowicie wygrany przez Polaków, a co za tym idzie, do Polski zostałyby jeszcze przyłączone takie miasta jak Zabrze, Gliwice i Bytom, gdyby nie masowe przemieszczanie ludności niemieckiej na Śląsk, by mogli zagłosować na rzecz Niemiec. Później, już po kampanii wrześniowej w roku 1939, znowu cały Górny Śląsk należy do Niemiec. Jest tak do końca II wojny światowej, a więc do roku 1945, gdy cały Górny Śląsk i obszar dzisiejszego województwa śląskiego zostaje przyłączony do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Podczas okresu władzy komunistów w Polsce sytuacja górników na Górnym Śląsku ulega pogorszeniu, ponieważ górnicy są źle traktowani, przez co jest mniej wydobywanego węgla oraz dochodzi do wielu buntów i zamieszek. Są one tłumione przez specjalne oddziały wojskowe i rządowe, co tylko wzmaga chęć zbuntowania się górników. W końcu, w latach 80. XX wieku, bunty w kopalniach są częścią w całym kraju, co powoduje, że dochodzi do wolnych wyborów, po których Polska staje się wolnym i niepodległym krajem, czego brakowało jej podczas władzy komunistycznej, zależnej od ZSRR. Dziś na Śląsku pracuje wiele kopalń i sytuacja górników jest stabilna,
a cały Górny Śląsk i miasta w jego obrębie tworzą jedną z największych metropolii w Europie, ponieważ według szacunków może tam mieszkać nawet 5 milionów mieszkańców. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Będę Wam wdzięczny za subskrypcję, łapkę w górę pod tym filmem oraz komentarz. A teraz żegnam się z Wami. Niech zdrowie Wam dopisuje. Cześć!